Audio Jungle. Z tej strony Jacek. Chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć o pyłku sosnowym, który jest niezwykłym dobrodziejstwem. Pyłek sosnowy opisywany już jest za czasów dynastii Han 2000 lat temu, gdzie mówi się o nim jako o stymulatorze regeneracji. Ale dlaczego tak jest? Kiedy przyjrzymy się pyłkowi sosnowemu, zobaczymy, że występują tutaj najcenniejsze aminokwasy na czele z argininą, z fenyloalaniną, z lizyną, tryptofanem, tyrozyną, czy na przykład izoleucyną. Ale nie tylko to. Oczywiście te aminokwasy produkują wiele wspaniałych hormonów dla nas, łącznie z dopaminą i serotoniną, hormonami szczęścia, ale tutaj właśnie w pyłku sosnowym występują również hormony. Występuje testosteron o olbrzymi właśnie natężeniu, ale również DHEA. Dzięki tym hormonom jest pyłek sosnowy użyteczny zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Podnosi ich witalność, podnosi ich energię ciała, organizmu, ale również ich libido, ich płodność. Pyłek sosnowy jest źródłem, bogatym źródłem właśnie tych prekursorów hormonów i ich samych hormonów. Wpływa na układ endokrynny, wpływa na płodność, wpływa na koncentrację, na umysł, na mięśnie, na budowę mięśni człowieka, wpływa na stosunek cholesterolu, właśnie HDL do LDL i w ogóle ogólny poziom cholesterolu. Pyłek sosnowy wpływa na i wspomaga budowanie kości. Również bardzo mocno wpływa na obniżenie poziomu miażdżycy w organizmie. Pyłek sosnowy był stosowany przy leczeniu depresji, dla podniesienia nastroju, dla właśnie lepszej koncentracji, dla poprawienia pamięci, wzroku. Więc tych dobrodziejstw pyłku sosnowego jest bardzo dużo. Niewiele Polaków właśnie o tym wie, ale w Japonii, w Korei, w Chinach pyłek sosnowy stosowany jest już od wielu tysięcy lat. Chińczycy, Koreańczycy zawsze pili herbaty pod właśnie drzewami sosnowymi. One się wiązały z tym, że ta witalność u ludzi wzrastała u nich płodność, ich wigor i generalnie dobre samopoczucie. Pyłek sosnowy zbiera się właśnie z takich kwiatostanów męskich, które są zbudowane z klastrów. Jak widzicie, one na przełomie kwietnia-maja zaczynają pylić. Tutaj jesteśmy od północnej strony, ale te kwiatostany można albo złuszczać w ten sposób, albo jeść sobie takie właśnie szyszki kwiatostanowe zanurzone w miodzie lub zanurzone w czekoladzie, albo można robić właśnie z pyłku sosnowego, który będzie opadał, będzie można robić właśnie bardzo dobrą nalewkę. O reszcie opowiem w następnym odcinku. Dziękuję. Pyłek sosnowy zbieramy albo nakładając worek i począsając tutaj końcówką właśnie tego kwiatostanu męskiego. On jest tutaj taki, właśnie takie klastry. Albo po prostu zrywamy całe grona tych kwiatów, suszymy je przez 2-3 dni na przykład w misce, otrzepujemy przez sito i wtedy możemy właśnie mieć spore ilości pyłku. Zobaczcie, jak dużo tego pyłu tutaj leci, a to jest dopiero początek kwitnienia. O, mamy duże ilości właśnie pyłku. Pyłek jest bardzo dużym dobrodziejstwem, jeśli chodzi o
skórę. On leczy bardzo dobrze liszaje, plamy, takie odbarwienia ciała na skórze. Powoduje, że skóra staje się bardzo delikatna, bardzo gładka, pulchna. Również choroby związane z AZS albo właśnie uczulenia różnego rodzaju, one bardzo dobrze są tutaj, te plamy na skórach bardzo dobrze są redukowane. Można wcierać sobie pyłek w skórę, można tworzyć kremy, można rozpuszczać go w olejach. Ja bardzo najczęściej tworzę nalewkę na alkoholu, ale o tym opowiem później. Podsumowując, jeśli szukacie dużej ilości energii, jeśli chcecie czuć się zdrowsi, jeśli chcecie być bardziej męscy lub kobiecy, jeśli chcecie pięknie wyglądać i mieć jasny, spokojny, czysty umysł, mieć dobry nastrój, zbierajcie pyłek sosnowy, przetwarzajcie go, jedzcie i będziecie naprawdę cieszyć się zdrowiem. Dziękuję bardzo. Do następnego razu.